Cześć, siemanko, nagrywam ten film w sumie drugi raz. Pierwszy raz go nagrałem taką bardziej zimową porą, mianowicie naprawa klapy. Teraz powtórzyłem pracę, bo wszystko mi odpadło, ale zaraz tutaj, dosłownie za 3 sekundy, obejrzycie moje poczynania z wtedy. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest tak źle. Zasmaruję to kortaninem, bo tylko kortanin mam. I dobrze, że zauważyłem, że tutaj ten rant klapy też, kurde, bierze. No i zderzak jest taki, kurde. Widać, że był tutaj walnięty. Ktoś tutaj jakąś inną farbą maznął. Ale to nie byłem ja, bo to jak już kupiłem, to już było. Tu psiknąłem podkładem epoksydowym. Cieplej się zrobiło, to teraz będę kładł szpachel. Jak zawsze nie wiedziałem, ile tej szpachli wymieszać. Wymieszałem za dużo, ale sobie wyschła. Nawet tutaj taki gruby, kurde, placek. Tutaj zaszpachlowałem to, ten rant i to. Tutaj nałożyłem tak dosyć grubo. Teraz to przeszlifuję i nałożę jeszcze raz, żeby to wyrównać, ale już tej dziury tak nie widać. Usunąłem sobie od razu emblematy, bo mi się, kurde, nigdy nie podobały, a opalereczką fajnie zeszło. Przy okazji, jakby Ci się nudziło, to odwiedź mojego bloga radosławny.pl. Na razie tam za dużo rzeczy nie ma, ale jak będę miał jakieś pomysły, to będę starał się rozwijać tą stronę. Jakbyście Wy może mieli jakieś pomysły, to jestem otwarty na sugestie, co by tam można było dodać, co tam fajnego by mogło się znaleźć, żeby żeby fajnie się ją przeglądało i żeby chciało się na nią wchodzić. Także zapraszam i w razie sugestii czy pytań pisać, zawsze odpowiem. No i tak to właśnie było. Troszkę za niska temperatura, człowiek się śpieszył i nic z tego nie wyszło. No! 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 Zmatowiłem lakier, bo tutaj będzie grubsza sprawa się szykowała. Wyszlifowałem tutaj tą całą rdzę. Tutaj te wrzery, to taką szczotką na wkrętarkę to pojechałem. To całe wyszlifowałem taką szlifierką mimośrodową. No i elegancko to ładnie wyrównałem wszystko. Teraz na to położę podkład epoksydowy, na to szpachel i wtedy będzie zabawa. Pomalowałem to podkładem. Z racji tego, że ostatnio używałem jakiegoś sprayu epoksydowego, to Wam powiem, że słabiutkie to było. A kupiłem sobie taki podkład epoksydowy, do którego się dodaje utwardzacza. No to powiem, jest różnica. Wszystko jest tak, kurde, no widać, że to wszystko wlazło tam do środka. Nie jak tym sprayem, że tak, kurde, popsikało nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Tu pomalowałem praktycznie cały dół klapy. Nie przejmuję się tym, że coś jest nierówno, bo i tak to jeszcze będę szlifował, bo musiałbym położyć szpachlę za parę godzin, a póki jest ta chemiczna czepliwość tego epoksydu. Ale w sumie zobaczcie, malowałem to no dosłownie 5 minut temu. Nic. Troszkę się klei, ale nie przywiera. Także dobrze schnie. Rozrobiłem sobie tak malutko tego trochę, w sumie trochę za dużo, bo chciałem tylko tutaj to zamalować, ale już pojechałem całą. Tutaj też pojechałem ten rant, co jest, bo no tutaj też było tak przyrdzwiałe, to też to szlifowałem tutaj. No i zrobiłem eksperyment. Pomalowałem to tutaj. I ten hak, kurde, bo taki już brzydki, przyrzewiały,
to niech jest sobie w podkładzie na razie. Jego to nawet nie przygotowywałem specjalnie, tylko tak go maznąłem. No, także to niech sobie schnie. Ja sobie poczytam, po ilu godzinach można szpachel kłaść, bo w sumie jeżeli to mi przeschnie i dzisiaj dam radę, no to jeszcze go dzisiaj położę, a jeśli nie, no to jutro i wtedy będę musiał to jeszcze raz przeszlifować. Ale dobra, zobaczymy. No kurka, jaką mam podpórkę. Nawet dyszka tam wisi. Poczekałem dobre z pół godzinki, to przestało się całkowicie kleić. Położyłem pierwszą warstwę szpachlu, tego z włóknem, bo tutaj była taka dość duża dziura. Na razie się nie starałem, żeby to było jakoś specjalnie, po prostu za tego. Potem resztę przeszlifuję i wyrównam tą drugą szpachlą, tą końcową już będzie elegancko. Tutaj też zalepiłem tą dziurę, znaczka nie będzie. I tak samo tych znaczków, te sobie zostawię na pamiątkę, kurde, a na klapie nie muszą być. Hehehe. O, kupiłem sobie takie szpacheleczki japońskie kiedyś i zobaczcie, zaszpachlowałem, a one są czyściutkie, jak nowe i są gotowe do dalszego użytku. Dlatego właśnie dopiero zrozumiałem, o co tacie chodzi. Z tym, że sprzęt musi być czysty, jak sam zacząłem coś robić. Jak jest sprzęt brudny, są jakieś paprochy, farfocle, kurde, zaschnięty klej czy cokolwiek, to jest wtedy nie robota. Także narzędzia muszą być czyste, a nie tak brudne jak stół w TVN-ie. Rurku. Ale przez pracę z tatą się nauczyłem dbać o sprzęt. No i teraz takie głupie szpacheleczki mi posłużą na pewno dużo dłużej. Dobra, zaszpachlowałem to na parę razy, kurde. Coś ciężko mi proporcje dobrać tej szpachli do utwardzacza, bo za szybko ta szpachla schnie. Ciężko to się w ogóle rozprowadza jakoś. Myślałem, że te szpachelki japońskie będą jakieś dobre, ale to się tak tego czepia, że bardziej się przykleja ta szpachla do tego plastiku niż do tej blachy. Może są jakieś inne, lepsze szpachelki do tego. Mała aktualizacja. Kupiłem sobie ostatnio takie szpacheleczki. O, one są bardzo takie fajne, elastyczne. 4 rozmiary, tak samo jak miałem te plastikowe. Ale powiem wam, że te lepiej się czyści po szpachlowaniu. Nitro i jechano. I tylko troszkę takie smugi pozostają, ale ogólnie czyste są. Lepiej się tym nakłada. Tutaj poszpachlowałem już to. Tutaj ten rand zrobiłem. Może nie jest idealnie równy, ale nie chciało mi się tego robić ręcznie, to zrobiłem to kątówką, takim grubszym kamieniem do szlifowania. Znaczy kamieniem, taką tarczą do szlifowania. Taką listkową. I tak przejechałem tutaj parę razy. No i się zrobiło. Tutaj to zaszpachlowałem. Tak jak patrzyłem, to jest równo. Tyle razy co ja ten szpachel nakładałem, to było trochę. Kiedyś szpachlowanie to straszliwa udręka dla mnie była. Ze względu na to, że to szlifować to jest masakra. Chyba że się idealnie to położy, to wtedy mało szlifowanie jest, ale wątpię, że. Ostatnio sobie kupiłem taki sprzęt z Biedroneczki i powiem wam, że daje radę. Tutaj sobie nakładamy papierek. No, te otworki to tak nie zawsze pasują, ale zakładamy papierek. Tylko tutaj przydałby się odkurzacz jakiś, bo strasznie kurzy. Zobaczcie, jak to wszystko w garażu wygląda. Jest, kurde, masakra. Zrobiłem wyciąg, że teraz ciągnie z dwóch stron. No wciąga ogólnie. No ale ten tył jednak jest ciężki i on się zaraz osadza na wszystkich elementach tutaj na samochodzie. Także
to jest ten minus, bo wszystko teraz jest usyfione. Ale planuję sobie jakiś odkurzacz kupić i wtedy podłączę sprzęt do odkurzacza i na pewno będzie lepiej. Myślę, że tutaj już będzie ok. Także zabieram się za malowanie. Podkład epoksydowy mam taki z Nowola. Epoxy Primer z utwardzaczem. Kupiłem z utwardzaczem, bo mam gdzieś tam w sprayu jakiś, ale powiem Wam, że to nie jest to samo. Ten z utwardzaczem jest o wiele inny, o wiele lepszy i po pierwsze jakoś mam wrażenie, że szybciej schnie, po drugie jest mocniejszy, bo jak tutaj pomalowałem ten kawałek klapy i tego pod tą szpachlę i potem to szlifowałem tą szlifierką, to on wcale tak lekko nie schodził. Widziałem, że do zmywaczów silikonu są takie specjalne pompki. Kupiłem sobie taki zwykły ogrodowy. No i podziałał pół godzinki, ale tutaj jest taka tuba i tam w środku jest taki o-ring. I ten o-ring po prostu napuchł, no i wyskoczył. Wyciągnąłem o-ring, on wrócił do swojej postaci, no i znowu działa. Ciekawe, czy dostanę gdzieś taki o-ring, żeby nie był odporny na... Znaczy, żeby był odporny na działanie zmywacza silikonu, bo fajna sprawa, psiknę sobie tak, no i wszystko ładnie działa. No i teraz szmatką to sobie przecieram i elegancko. A tak szmatą to moczyć to jest masakra. No ale kurde, o-ring już znowu napuchł i jest luźny. No tutaj będzie widać. O, widzicie, co się stało z tym o-ringiem? Po prostu od tego silikonu on napuchł. On wróci do siebie. Wcześniej już też tak zrobił. Tylko zastanawiam się, czy nie dostanę gdzieś takiego o-ringu, tylko żeby był odporny właśnie na zmywacz itp. Wtedy ten sprzęcik by sobie idealnie radził, bo to jest właśnie tylko to najsłabsze ogniwo tego. Widziałem takie podobne pompki do zmywacza silikonu, ale tak ponad 100 kosztowały. No i czytałem opinie ludzi, no to też się przewijały opinie, że przestał działać. Także czy tam też takiego problemu czasami nie ma? Nie wiem. Poszukiwania zaginionego kija od miotły zakończone sukcesem. Mój syn jeszcze nie ma 2 lat, a już potrafi mi poprzestawiać w garażu. A miotły i kurde, ogólnie to chyba będzie jego pasja jakaś, bo no normalnie on by tylko ciągle zamiatał. Ogólnie takie planuję zrobić jeszcze takie zaprawki. Tam gdzie rdza jakaś lekko wychodzi, to wyszlifuję i posmaruję. Tutaj kurde drzwi mam zgniecione, ale nie wiem, czy to jest sens równać, jak myślicie. Tutaj akurat na tej listwie, tu kawałek. O. Ciężko by to było wyszpachlować, a listwa już się trzyma na amen, także nie wiem, czy tego po prostu nie zostawić. Rozrobiłem sobie farbę 1:1 z utwardzaczem. Tak chyba powinno wyjść, kurde. Tak, jest 100 ml około. Lałem 50 farby, 50 z tego. Strasznie rzadka ta farba. Na pistolet idealna. Ale kto mówił, że ja będę malował kompresorem? Zobaczymy, jak się niteło sprawdzi. Kiedyś kupiłem sobie zestaw pędzelków i zobaczymy. Zabawię się w artystę. Mam kompresor, mam gdzieś tam pistolet.
ale po prostu nie chce mi się malować pistoletem. Z tego względu, że kurde, to trzeba mieć pomieszczenie. Pamiętam, jak malowałem jeszcze w swoim starym garażu, wszystko było potem od tego lakieru. Wszystko, dosłownie wszystko. To co opadało, to się osadzało wszędzie, dosłownie. I wszystko było po prostu takie zapsikane tym lakierem. No tutaj nie chcę sobie na to pozwolić. Niestety, albo istety, garaż jest dosyć mały, więc no nie mogę sobie jakoś zabudować tutaj, zrobić sobie mini lakierni czy czegoś. No bo to nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, że lubię sobie eksperymentować i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także od tej pory wszystko, co będę malował w tym samochodzie, a zapewniam Was, że będę dużo malował, będę malował pędzlem. Wiadomo, przy malowaniu pędzlem, jak i przy malowaniu pistoletem, sprayem czy czymkolwiek innym, trzeba mieć wprawę jakąś już, no i po prostu no trzeba zdobyć to doświadczenie. Jak człowiek nie będzie robił, nie będzie próbował, tylko będzie oglądał filmy albo na przykład pisał komentarze, tak chujowo to ja też umiem zrobić, ale tego nie zrobi, to on nigdy nie będzie umiał tego lepiej zrobić. Taka jest prawda. Wszystko trzeba samemu spróbować, przekonać się. Dobra, pomalowałem. Jak wyszło? Ocencie sami. Tutaj na pewno tutaj coś mi się stało. Takie zrobiły mi się kropki. Nie wiem, może gdzieś kurde rozpuszczalnikiem psiknęło czy coś. Nie mam pojęcia. Coś może musiało być tutaj. Słabo oczyściłem. Możliwe. Dobra, to zeszlifuję i to pomaluję na drugi raz i tyle. Teraz tak. Jak idzie malowanie pędzlem? Elegancko. Tutaj widać takie niedoskonałości. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać, czy mi ostrość tak złapie. O, widzicie? Są takie kreseczki. To jest od tego pędzla. On jest taki za sztywny i strasznie zostawiał ślady. Potem wziąłem taki pędzel, on jest taki dosyć miękki i nim się fajnie malowało, gdyby nie to, że co chwilę kurde jakieś włosy gubi. A wiecie co to znaczy, jak włos zostanie na pomalowanym, nie? Trzeba co chwilę to wyciągać i poprawiać. Tutaj bawiłem się z poprawianiem tego i moim zdaniem tak średnio to wyszło. Tutaj malowałem to praktycznie, jakby to powiedzieć, na pałę. Po prostu nakładałem farbę i malowałem. I tutaj mi się wydaje, że wyszło najlepiej. Wiadomo, że jest taka strukturka lekka po pędzlu, ale to jest malutka strukturka. Poza tym to nie jest ostatnia warstwa. Ten podkład jeszcze mogę troszkę przeszlifować i wtedy normalnie położyć. Tutaj jak wyszło, tutaj też się starałem poprawiać i powiem Wam, czym więcej chcecie poprawić, tym bardziej, im więcej poprawiacie, tym gorzej wychodzi. Także czasami pierwsza robota jest najlepsza. Ogólnie jest ok na razie. Zobaczymy, jak to wszystko wyschnie. Tu gdzie szpachlowałem jest równo, także myślę, że będzie ok. Zobaczymy. Na razie ten podkład tak zostawiam, niech sobie dobrze schnie. Potem spróbuję to może lekko przeszlifować jakimś tam drobnym papierkiem i wtedy jeszcze raz, ale może jakiś inny pędzel do tego znajdę, może są jakieś lepsze pędzle, takie no bardziej takie miękkie i żeby tak włochów nie zostawiały, no bo to jest porażka normalnie, kurde, jedziesz włos nagle. Jak to mój były majster mówił, patrzysz z 3 metrów, jak jest ok, to jest ok. No bo wiadomo, jak zaczniemy podchodzić tak blisko, to znajdziemy jakieś niedoskonałości. O, tu jakiś zaciek się robi delikatny.
Ale to wszystko jest do poprawy. Moim zdaniem jest ok. Na pewno będzie lepiej niż z dziurą w klapie. Jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Chcę więcej takich filmów nagrać z Passata. Ogólnie chciałbym go troszkę poprzerabiać, żeby był bardziej po mojemu. Dlaczego? Może lepiej warto kupić inny samochód? Może tak, ale czy nie lepiej zadbać o to, co się już ma? Także czekajcie na inne filmy z malowania pędzlem. Nie no, takim to nie będę malował. Podejrzewam, że mogłoby to słabo wyjść. Chociaż taki dach malować takim pędzlem, kurde. Nie no. To nie miałoby się prawa udać, bo ten pędzel przeszedł więcej w swoim życiu niż nie mam porównania. On służył do wszystkiego i jeszcze żyje. Teraz tak podsumuję, dlaczego pędzlem, a nie pistoletem, sprayem, czy dlaczego nie oddałem do lakiernika. W skrócie, no bo tak chciałem. Chciałem pomalować auto pędzlem. Już kurde, długo mi ten pomysł chodził po głowie. No i jakby to po polsku powiedzieć. No i chuj. Tak chciałem i tak będę miał. Jak to wyjdzie, nie wiem. Cudów nie oczekuję, ale jeżeli wyjdzie choć trochę dobrze, to będę bardzo zadowolony. To, co tutaj mi takie powychodziło, to rozszlifowałem to, bo coś się stało z tym lakierem pod spodem. Nie wiem co, ale rozszlifowałem to. Zaraz to jeszcze troszkę zaszpachluję, żeby nie było dołka i będzie elegancko. Tutaj dla testu przejechałem papierem P800. Jest gładziutkie. Centralnie gładziutki lakierek jest. Tutaj wyszły takie pędzla ślady, ale podejrzewam, że to mogło być to, że może farba była za gęsta. Muszę dodać trochę rozcieńczalnika do tej farby, bo tak dodawałem tylko tak jak było tam 1:1 z utwardzaczem, ale dodam trochę rozcieńczalnika, zobaczę, czy to może lepiej się będzie rozlewać, bo wtedy nie będzie zostawiać takich śladów ten pędzel. Dobra, tak jeszcze dla testu przejechałem tutaj papierkiem P400. Zobaczcie tu, a zobaczcie tu. Dojechałem do tego lakieru, to znaczy ten epoksy też jest, tylko że po prostu bardziej go starło, bo może była nierówność albo mocniej przydusiłem, tym się nie będę przejmował. Tylko zobaczcie tutaj, są takie ślady, tutaj już tych śladów nie ma, jest gładziutkie. Tutaj czuć pod paznokciem, że jest taka nierówność, a tu jest gładziutko. Także myślę, że coś z tego będzie. A wy jak myślicie? Będzie dobrze? No i dobra, zaszpachlowałem te ubytki. Potem to wyszlifuję, maznę delikatnie podkładem i na razie to tak zostaje. Dobra, nie będę przeciągał. Jeśli chcecie więcej filmów z serii Passata, to zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Co tu więcej mówić? Jeśli wam się film nie podobał, to zostawcie łapkę w dół. Jeśli się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!